Trzeba rączki ubrudzić. No nie powinno tak być. Spornik nie pasuje w ogóle. No jak tu pokręcić? Jak tu pokręcić? Wielka skucha ze strony producenta. Zobaczcie, jak jest zgięte. Źle to jest wytoczone. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Panie Romku, co z tym jądrem się dzieje? Same dobre rzeczy. Przede wszystkim spornik nie pasuje w ogóle, na którym jest mocowany orbitrol i kolumna kierownicza. A jaki jest problem z fuzem? No problem, bo nic nie pasowało. Nawet przysłali niekompletne. Brakowało jednej krucicy, 2 śrub, końcówki układu kierowniczego też. Za długie szpilki, szczególnie na krótki drążek, trzeba przycinać. No i w ogóle to takie, no nie powinno tak być. Jeżeli coś jest w komplecie, no to powinno być wszystko w komplecie, Tak, a nie komplet, tak. potrzebne są 4 krótce, żeby przykręcić przewody do orbitrola, bo idą 4 przewody. Lewa, prawa strona, przewód ciśnieniowy i przewód przelewowy. Potrzebne są 4 krótce, 4 nyple, które wkręcamy w orbitrol. No, okazało się, że nyple są dane 3. A dlaczego 3? No nie wiadomo. No. Tak samo tutaj ze śrubami przelewowymi, którymi się przykręca przewody do siłownika, które idą właśnie od orbitrola, tak samo. No, śrub brakuje. Niechby to było, mówię, po cenie 200 zł więcej, a niechby było wszystko pasowne tak jak trzeba, a nie... Na żadnej końcówce nie ma kontry. No gdyby była rozbita, czy jak to się by skorodowana, no czym się posłużyć? Tu jest drobny gwint, lewy, prawy, bo wiadomo, na jednej stronie jest kontra, końcówka jest z prawym gwintem, na drugiej lewej. I 4 końcówki nowe kupiłem, na żadnej nie ma kontry. Mamy sobotę po południu, okazuje się, że nie ma śrub tak jak trzeba, nie ma nypli, wszystkich do kompletu. No chce się poskładać robotę do kupy. Wszystko pozamykane. Wielka skucha ze strony producenta, ze strony handlowców, bo można winić producenta, ale handlowcy też troszeczkę powinni trzymać rękę na pulsie i no po prostu patrzeć na to, co sprzedają, nie tylko wypchać towar i aby wypchać. Jum stary to stary, zemsta Stalina, każdy wie, ale wyposażony został w nowe wspomaganie układu kierowniczego. Na orbitrol została wyrzucona stara przekładnia kierownicza ze wspomaganiem. To taki rosyjski wynalazek. Kiedyś to było zakładane nowe, wymienialiśmy, ale nigdy to nie chodziło tak jak trzeba. Ciężko ta kierownica chodziła. Nie chciała współpracować z operatorem, jak to się mówi. Daniel pomógł mi dziś popodłączać te przewody, no i jeszcze poleciał rano, bo ja miałem rano inne zajęcie, poleciał do Lidzbarga i udało mu się znaleźć tą jedną krucicę i te 2 śruby do zamocowania tych przewodów, bo bez tego, no to niestety, no, nie ma czym przewodów przykręcić, właśnie w komplecie powinny być, to już Daniel mówił. No niestety nie ma. Ja to ściągnąłem przez internet z drugiego końca Polski, bo nie chcę mu robić złej reklamy, ale po prostu bardzo źle traktuję rolnika, bardzo źle. To są obciążniki, to są klepy kolejowe. Zabrane kiedyś ze zlomu, bo nie było co przykręcić, to się przykręcało takie. No zawsze to jest na tej długości. Samo obciążnikiem jest to czoło od spycha, bo to jest czoło, jak ciągnik kiedyś był pod koparką, to na tym czole, ja tu byłem tak czoło przód, to mocowany był spych. Tutaj był założony cylinder, który podnosił spych. Więc jak zdemontowałem koparkę, to mi to posłużyło. No to też taka blacha, prawda, z tym czołem, no to też jest kawał obciążnika, prawda? Jest ładne, kilkadziesiąt kilo. No i te blachy to w sumie już coś to daje, że ciągnik nie staje dęba gdzieś tam pod górkę czy przy wysokiej biedzy. Żeby ciągnik nie pofrunął w powietrze, tak? No to tak dla żartów można powiedzieć, ale to dużo daje. Bo mówię, bo te czoło samo w sobie jest ciężkie. No i te blachy z przodu, zawsze to mam jakiś obciążnik z przodu, bo bez tego to niestety traktor stawał dęba. Nieciekawa robota. Trzeba rączki ubrudzić. Internet nas ogłupił, bo poczytaliśmy z Danielem. Daniel przeczytał, jak podłączyć te przewody, no nie, no bo wiadomo, z orbitrola są 4 wyjścia.
No i niestety tam podane ogłupiło nas źle. Olej jest, wszystko ciągnik chodzi, a pompa się grzeje w moment. Dosłownie tam 2-3 minuty pompa gorąca, przewód gorący. Daniel mówi, źle pompę założyć. Ja mówię, Daniel, nie. Daniel mówi odwrotnie, ja mówię, nie Daniel. Zobacz, wziąłem starą pompę, mówię, zobacz, nacięcia są, ja pokażę to starą pompę. Odwrotnie i nie założysz, chodził ściał, do góry nogami nie założysz. Bo mówił, może olej idzie pod prąd i grzeje się przewód, pompa od razu gorąca. No ale żeśmy się szybko połapali, zgasiliśmy ciągnik. Ja mówię, wziąłem starą pompę, mówię, zobacz, wcięcie jest, wałek wielki nowy, uszczelka i odwrotnie jej nie założysz do góry nogami, bo ci nie podejdzie w obudowę. No i zrozumiał, mój faktycznie. Smaruję, że po prostu jak się posmaruje smarem grafitowym, czy chociażby olejem przepracowanym, takim dobrze przepracowanym, to wtedy, kiedy zachodzi potrzeba odkręcenia po iluś latach, to nie ma problemu, nie skorodują te gwinty. Śruby, wkręty, wszystko do góry nogami zryte. Jak to po takiej robocie. Tak, i to trzeba zrobić tak i tutaj skrzyżować. Nawet drutu dobrego nie dadzą, tylko dali drut sztywny od migomatu, wyrzuciłem go, bo to nie idzie go dobrze skręcić, on jest sztywny, taki jak półstalowy. Ładnie to wygląda, ale dało to czadu zamontować. Mówię, że to niekompletne. Nawet te gwinty to tutaj jest tak, że Daniel musiał poprawiać, bo nie mógł wkręcić śruby. Ja co innego robiłem, on poprawiał. Końcówka jest z góry nakręcana i zabezpiecza się drutem. Tak jest, tylko że ten drut, co oni dali, to jest bardzo sztywny. O, końcówki zabezpieczają drutem od migomatu. Drut od migomatu jest sztywny, od cholery jest sztywny. O, ja jaka okurzona. No nic, bańka strasznie okurzona. Ale będzie źle z niej lać. To jest tak niezgrabne do lania, bo to jest szerokie. Żeby nie zrobiło tego figla, bo on jest lekki i poleci, cholera. O tak go postawić. Dobra. To gęsty, bo to przykładniówka. Jeszcze trochę, resztę zostawię, bo tam odstały to na dole jest brudny. Jeszcze trochę. I lepiej dolać te 10 litrów czystego niż tam to wlewać. Dobra. Układ był 2 razy płukany. Specjalnym olejem do płukania. No i dziś Daniel zalał czysty olej hydrauliczny. Dobra, muszę teraz odkręcić tam korek. A nie jest łatwo go tam odkręcić. Bo Ruscy zrobili taki system, że korek jest w podłodze. Tam w kabinie w podłodze jest, ale jest na kwadratowy klucz. A to kto to ma kwadratowy, sztorcowy klucz? Ja nie mam takiego. Spróbuję Szwedem wziąć. A jak nie, no to nie wiem tam. Tak. Muszę odkręcić korek
i wlać olej do skrzyni. A tu o tak, takim klucz można założyć, no jak tu pokręcić, jak tu pokręcić. Z góry się nie wejdzie, bo jest na kwadrat. 22 kwadrat. No nie mam takiego klucza. Jaki to jest rozmiar? Bo ja większego bodajże nie mam. Zaraz 22. I zobaczy pan, jak to jest. Płaski podchodzi 22, a gwiazdka nie. Jakie to jest podchwytliwe? No płaski 22 jawnie bierze, a gwiazdka nie wchodzi. No bądź mądry. Kurczę, no. No niestety jest 22, to jest ruski klucz. 24,5. No ciekawy ten. Ale to jest sześciokąt. To nie podejdzie, bo to sześciokąt. To że była gwiazdka, to tak sześciokąt w ogóle nie podejdzie. Nie, nie wchodzi w ogóle. Ja mam tutaj 27. Tak, to jest 27. Nie podchodzi, nie wpada w ogóle. Tylko tu mało miejsca. Teraz ruszyło. No, dało się. Dobra. Dobra, nie odkręcamy, żeby kurz nie leciał. Bo wiedzie się odkręci, olej się wleje. Chodzi te wspomaganie, ale dało czadu, że niech szlak trafi. To miałem olej ze skrzyni spuszczony, on się odstał, do końca go nie zlewałem. Tam ten odstały co najbardziej, to został niebrudny, a tu muszę 10 litrów czystego dolać. Przekładniowy, to jest olej przekładniowy. Piszę tu olej przekładniowy PL 1000. Trzeba wlać 2 piąteczki i będzie stan, bo można będzie jechać. Zielony gęsty. Taki on ni to zielony, ni to brązowy. Pod słońce to jest zielony, tam na lejku jest zielony. Pięć litrów. A w skrzyni? A tam w skrzyni za 30 litrów. A może i lepiej. Tam to nie jest tak ważne, bo wiadomo, tryby od dołu biorą olej, zarzucają na górę. Smarowanie jest, bo tam w skrzyni nie pracuje żadna pompa hydrauliczna. Tu się zgięło, tu. Tu się zgięło, z tej strony z kamerą. Widać, jak jest zgięte. W tą stronę jest zgięte, prawda? Tak. Powinno być normalnie osada, prosto i oparcie pod oś. Za miękki materiał, źle to jest wytoczone. Powinno być szerokim oparciem, żeby szeroko opierało się dosłownie o oś, tu tak jak główka tego siłownika dosłownie. Musiało być oparcie. Drodzy internauci, następna lipa i prowizora. Że mnie normalnie, wiecie, ten bierze ten, co się nazywa czart. Zobaczcie. Na próbie, na miejscu. Skręcić kołami tam i z powrotem, zgięło się. Przecież to próba trwała tylko parę minut. Zobaczcie, jak jest zgięte. Jakbym wyjechał w pole, to normalne, że to się urywa i każde koło idzie w inną stronę. Ja spróbuję tutaj wsadzić tulejkę, utnę z tego tulejkę, bo tu widać, wymiar stożka jest ten sam. To było robione na Ukrainie. Robią lipę po prostu. Pompa Ukraina, alternator Ukraina. To wszystko Ukraina. I ta tulejka musi być stożkowa, tak jak tu. Dobra. Lipa. Do licha jasnego trzeba było od razu wbijać tulejkę. By nie zgięło tego, cholera, ale kto to wiedział? Stój. No zawsze to poratuje trochę, no bo przecież inaczej, no to cóż. Zwykła rurka by nic nie dała, dlatego że to musi być stożek po prostu.
A niech cię szlak trafi. Robił to ktoś, zaprojektował, kto w ogóle nie ma zielonego pojęcia. Świnie mu paść, ani metal obrabiać. No i byłoby dobrze, ale weź to. Ja zrobię to po prostu po swojemu. Tu natnę fazę i obspawam to. Bo innej rady tu nie widzę, bo tak jak założę, to no niestety to się samo nie naprostuje. A krzywa zakładać nie ma sensu. Zrobię fazę wiertarką i puszczę tu spaw. I spawając będę to starał się wyprostować. Próbuję trochę to wyprostować. Trochę się wyprostowało, ale nie całkiem. Jeszcze jakaś para jest. No teraz trochę poszło. Myśli pan, że to się uda? Myślę, jak się nie uda, to siedzieć i płakać. Kilowym młotkiem na kowadle powinno pójść. Gnie się, ale w drugą stronę, cholera. Zobaczy pan, gnie się w takiego esa. Tak. Jakie to jest podłe. To my go tu na środku jak to się mówi, przypukniemy. Dobra, damy spokój, to będzie gięło się na drugą stronę. Na takiej odległości to się nie zegnie, bo tu będzie podparte. Jeżeli tu będzie za mało, to tu jeszcze włożę podkładkę, żebym miał po prostu możliwość wciągnięcia tego na miejsce i zabezpieczenia zawleczką, bo tam jest otworek. Tu też potrzebna jest podkładka druga, żeby klucz nie wpadał w główkę siłownika, bo wtedy nie ma możliwości operowania kluczem. Ale to będzie tak. Holender. 16 nie wejdzie, bo to jest 18. A 18 rzadko występuje. Kurde. Skoro nie poleciało, powinno trzymać. Zaciśnie, będzie trzymać. To jest miękki materiał, gdyby był twardszy, to już bym go urwał młotkiem. Ważne, żeby było oparcie o oś. Jak będzie oparcie, to nie powinno tego złamać, aż czasem jak zrobię siano, to wezmę to, wymontuję i zaniosę to do tokarza i według mojego pomysłu każę zrobić. Narysuję na kartce i wszystko. Nie za dużo, nie za mało. Dobra, zobaczymy. Jak to daje czadu. Weszło, dobra, weszło w porządku. To można to tu zamontować, podkładeczkę tylko przeprosić. Ta grubsza, dobrze, to będzie ta. Cóż, tak ja jej nie założę. Sama wchodziła. A później, żeby nie miał problemu z siłownikiem. No zobaczymy odwrotnie. A tam siłownik gdzieś tam pręży, to nic. O! Tu wygląda na to, że jeszcze przydałoby się cienko wsadzić. Teraz zobaczę, jak tu na zawleczkę.
A górą najwyżej się podkładkę da. Dobra jest, zawleczkę na dole można dać. Udało się to złożyć, powinno to chodzić. Ale problemów było z tym cała kupa. Tego brakuje, tamtego brakuje. Wspornik, do niczego. Chodź Roki, bo zamkniemy drzwi, bo się bańka otwarta, choć kurzy się. Chodź Roki, chodź. 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 O niech to. Światło tu zgaszone. Dobra, mnie już w oczach ciemno się robi od tego grzebania się. No i tak, jak to iść? Jak to iść z takimi łapami? Tu parę dni temu robiłem przy ciągniku łapy usmarowane. Zostawiłem kosteczkę bydła tu na mydelniczce. Przychodzę drugi raz myć ręce, nie ma. Sroka wyniosła. Myślałem, że ser. I patrzę po dachach, nigdzie nie widać. Bo nieraz to kiedyś jak lemieszek klepałem, wyniosła mi. No nie ma, zginęło bydło. Coś bieleje na dachówce na domu. Kostka bydła leży tam wyniesiona. Sroka wyniosła na dach. I tym razem myślała, że serii poniosła, także nie trzeba bydła zostawiać, bo wyniesie. Nie, ja tu się nie domuję bez proszku. Albo chociaż płynu od mycia naczyń. Bo mydło to słabo smar puszcza. Co się zrobił za bałagan w warsztacie przez tą naprawę, to wszystko przewrócone do góry. Teraz nie zegnie się, bo jest podparty. Tak nie było podparcia i niestety. Trzyma, będzie trzymać. Kierownica chodzi leciutko teraz. Można o. Skręca dobrze. Tak, oczywiście. Gra muzyka. Jest dobrze. No nareszcie jest dobrze. Po wielu trudnych, jak to się mówi, problemach, które trzeba było pokonać, udało się to zrobić. Będzie lżej pracować, nie będą ręce od kierownicy boleć. Jutro założyć kawałek maski albo nie założyć, kosiarkę zaczepiać, jechać kosić. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu odkuta przez dębową kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kacpra Rogoza, Bogdana Kurowskiego oraz Pawła Tuzimka i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.